Firma, która tak naprawdę, moim zdaniem, rozpowszechniła hulajnogi elektryczne w Polsce i nie tylko, czyli Xiaomi. A dzisiaj recenzuję dla Was ich najbardziej pro hulajnogę, czyli Xiaomi Mi Pro 2. Zapraszam do jej recenzji. Błogosławieństwo czy przekleństwo? Zależy, kogo spytacie, ten Wam tak odpowie. Hulajnogi elektryczne zagościły już na stałe do wszystkich większych miast w Polsce. Znajdziemy je w Warszawie, w Poznaniu, w Katowicach i również w mniejszych miejscowościach. Walają się wszędzie, dzięki nim możemy się szybko poruszać, ale dzisiaj skupię się na tej hulajnodze, która moim zdaniem tak naprawdę rozpowszechniła trochę hulajnogi w Polsce, czyli Xiaomi Mi Scooter, hulajnogi od Xiaomi, a dokładnie model Mi Scooter Pro 2, który zadebiutował w poprzednie wakacje i nadal jest najlepszą hulajnogą Xiaomi dostępną na rynku. Mi Scooter Pro 2 znajdziecie jeszcze w drugiej wersji, ja mam po prostu zwykłą. Jest jeszcze wersja Mercedes, która kosztuje około 1000 zł drożej, jest inaczej pomalowana i nazywa się Mercedes i ma znaczek Mercedesa. Czy warte 1000 zł? Mam wątpliwości, niemniej jednak cały czas ten sam model. Xiaomi postanowiło pozostać przy swoim klasycyzmie. Nie idzie w stronę ekstrawagancji, te hulajnogi nie są super udziwnione. Nie wyglądają też jak typowe hulajnogi właśnie od wszystkich tych takich firm, które można wypożyczyć, które są bardzo duże i mocerne. Xiaomi znalazło coś po środku, trzyma się swojej stylistyki. Mi się to osobiście cały czas bardzo podoba i Mi Pro 2 nie różni się definitywnie, czy jakoś zdecydowanie wobec jego poprzedników. Tutaj bardziej zmiany zaszły w samym środku. Jeżeli chodzi o tą hulajnogę, to takie rzeczy, na które najbardziej chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, to jest wyświetlacz OLEDowy. Wyświetlacz, który pokazuje nam aktualną prędkość jazdy, naładowanie baterii oraz to, czy aktualnie hulajnoga jest połączona po Bluetoothie. Znajdziemy tam również różnego rodzaju kody błędów. Tak jak mamy w samochodach na desce rozdzielczej i wiemy, że jeżeli coś jest pomarańczowego, to jest kiepsko, a jeżeli czerwone znaczy stój, tak tutaj też są podstawowe kody błędów w hulajnodze, dzięki którym jesteśmy w stanie dowiedzieć się, czy coś jest z nią nie tak. Druga rzecz, na którą zwrócę uwagę w samej hulajnodze, to jest jej sposób składania i przenoszenia. To jest też moim zdaniem taki patent Xiaomi, który cały czas się fajnie sprawdza, czyli łamiemy tą główną kierownicę. Mamy tam teraz zresztą specjalne zabezpieczenie, żeby nic się jej nie stało w trakcie jazdy. Hulajnoga waży 14 kg, więc możemy ją sobie wygodnie przenieść z miejsca na miejsce. Jeżeli chodzi o osiągi Mi Scooter Pro 2, to tak. Jej maksymalna waga to jest 100 kg. I pamiętajcie o tym, że zawsze jest, żeby raczej dwie osoby nie jeździły na jednej hulajnodze. Jaka jest rzeczywistość, wszyscy wiemy, ale mimo wszystko no, ta hulajnoga, maksymalny udźwig to jest 100 kg. Jeżeli chodzi o maksymalny zasięg, to mamy 45 km, a jeżeli chodzi o maksymalną prędkość, to jest 25 km na godzinę. Więc to są takie podstawowe wyniki tej hulajnogi. Gdy ją zmodujecie, to oczywiście możecie uzyskać tam prędkości powiedzmy 32 czy 34 km na godzinę. No jak tam się zdarzało jechać w trochę większym udźwigu, nie wiem, dajmy na to 110 kg, to też hulajnoga dawała radę. Ale jak to wygląda w praktyce? Jeśli chodzi o codzienność i takie użytkowanie hulajnogi na co dzień. Jeżeli chodzi o podjazdy pod górkę, to mimo, że tutaj mamy do czynienia z modelem Pro, to jak dla mnie Pro nie jest. Ma problemy z wszelkimi podjazdami, mimo że mamy tutaj silnik 600 W. I tak naprawdę powinien to być dosyć, nie wiem, silny silnik w stosunku do wszystkich hulajnog Xiaomi, zdecydowanie najsilniejszy, to szału nie ma. Jeżeli jest większe nachylenie, to hulajnoga zdecydowanie nie daje rady. O wiele lepiej radzi sobie na płaskiej powierzchni albo lekkim spadzie. Tutaj zdecydowanie jest najlepiej. Jeżeli chodzi o samą baterię, to jak Wam wspominałem, 45 km, ale przy średniej wadze 60 kg. Więc tych osiągów będzie, nie wiem, no ja ich nie osiągnę, choćby nie wiem co. I powiem szczerze, jeżeli chodzi o baterię, to tak jest ok, mogłoby być lepiej. Moim zdaniem praktycznie zawsze dochodzi tak, że jak biorę ją na jakąś przejażdżkę, to finalnie kończy się tym, że ta bateria się w pewnym momencie rozładowuje. Czy tam w pewnym momencie, no przeważnie pod koniec, ale mimo wszystko się rozładowuje, więc na to trzeba wziąć poprawkę. Tutaj nie mamy w żaden sposób wymiennej baterii, więc no niestety jak się rozładuje, to trzeba ją wtedy pchać.
Rozwiązaniem może być dodatkowa bateria. One tam kosztują od 800 zł do 1000 około, ale dzięki temu zdecydowanie jesteśmy w stanie zwiększyć zasięg tej hulajnogi, więc jeżeli będziecie ją brali na jakieś dłuższe przejażdżki, to warto się w to zaopatrzyć, a jeżeli chcecie nią na przykład dojeżdżać tam, dajmy na to, nie wiem, 5-10 km do pracy każdego dnia i będziecie ją ładować wieczorami, to czegoś takiego nie potrzebujecie. Zresztą ilość dodatków do tych hulajnóg jest bardzo bogata i spokojnie na necie znajdziecie bardzo dużo fajnych rzeczy, dzięki którym jesteście w stanie rozwinąć swoją hulajnogę. Jeśli chodzi o takie rzeczy jeszcze dodatkowe, to tak, jeżeli chodzi o hamowanie, to mamy ABS+, mamy hamulce tarczowe, zresztą jak widzicie, więc hamowanie jest bezpieczne, tak bym chyba mógł to nazwać. Możemy nią tak naprawdę też w jakiejś wilgotności jeździć, aczkolwiek zawsze producent mówi, żeby w trakcie deszczu, na niej nie jeździć, na śniegu na niej nie jeździć, bardziej na takich terenach. No to jest hulajnoga do miasta, mimo wszystko. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to mamy przednie, tylnie oświetlenie, więc to też jest fajnie, nie macie z tyłu samego odblasku, tylko faktycznie jest to światełko, dzięki któremu widać nas w ciemności. Przednia lampka też jest stosunkowo silna, więc możemy sobie doświetlać. Nawet w samej aplikacji jesteśmy w stanie sobie ustawić, żeby przy tak naprawdę podłączeniu hulajnogi, czyli tak jak mamy trochę w samochodach, cały czas to tylne światło świeciło i żeby było widać. Oczywiście wpływa to na samą baterię. Hulajnoga oferuje nam 3 tryby działania. Pierwszy, Eco, który jest takim trybem, w którym ciężko mi jest się przemieszczać. To jest do 5 km na godzinę. Mi jest ciężko w ogóle utrzymać równowagę przy takiej prędkości, więc nie wiem do końca z kim on jest. Jeżeli chodzi o to, żeby to było tak, że ktoś idzie, a my jedziemy obok niego wolniutko, to ja wtedy walczę o przetrwanie, żeby się na tym utrzymać. Więc dla mnie zdecydowanie Eco odpada. Zresztą zawsze te tryby Eco, mam z nim trochę problem. Drugi tryb to jest tryb standardowy, gdzie mamy prędkość tam do 20 km na godzinę, no i tryb sportowy do tych 25 km na godzinę i to jest to ograniczenie twarde od Xiaomi, chyba że ją zmodujecie. Teraz pokażę Wam, jak hulajnoga prezentuje się w aplikacji. Aplikacja jest oczywiście Michą, znana nam aplikacja z wszystkich sprzętów Xiaomi. Już widzimy, że jest hulajnoga elektryczna Mi Pro 2. Parujemy ją sobie po Bluetoothie, więc musi być dosyć blisko nas. Co widzimy? Widzimy bieżący poziom naładowania baterii. Tutaj mam 3 kreski na 5. W aplikacji widzę, że jest 52%, więc jest trochę wygodniej. Średnia prędkość i bieżący przebieg dzienny akurat pokazuje 0 km. Nie z jakiego powodu, bo nie jeździłem, no ale pokazuje nam, jak możemy nią jeździć. I oczywiście aktualną prędkość, aczkolwiek no, nie rekomenduję jeździć tą hulajnogą i sobie sprawdzać coś w aplikacji. Co jest fajne, możemy ją również zablokować. Gdy ją sobie zablokujemy, to teoretycznie no, nie da się jej odpalić w żaden sposób, ale oczywiście jeżeli ktoś chce ją ukraść, to może ją podnieść i wynieść, więc przed super kradzieżą to Was nie powstrzyma, ale przed takim po prostu, że ktoś podbiegnie, uruchomi hulajnogę i odjedzie, to już jak najbardziej. Teraz pokażę Wam, jak się składa właśnie hulajnogę Xiaomi. Zaczynamy od tego, że tu mamy takie zabezpieczenie, które sobie odsuwamy. Tutaj ją łamiemy, zahaczamy, to jest jeszcze nóżka i proszę. Tak sobie ją możemy przenieść. 14 kg, tak jak Wam wspominałem, więc trochę waży. Można nią przypakować, ale nie są lepsze rzeczy, którymi możecie przypakować. Ja sobie ją z powrotem montuję. Mówią, że 3 sekundy. Nie wiem, czy faktycznie 3, ale jest to szybkie. I już możemy jechać. Podsumowując, Mi Pro 2. Fajna hulajnoga. Ona kosztuje trochę ponad 2000 zł, więc jakoś super tania nie jest, ale mimo wszystko ja jestem z niej zadowolony. Mogłaby być mocniejsza, więc jeżeli szukacie mocnej hulajnogi, to Pro 2 nie jest mocną hulajnogą. Jest taką hulajnogą dla codziennego użycia. Tak bym ją nazwał. Myślę, że miałbym problem ze słabszymi hulajnogami. Ta jest ok do codziennego jeżdżenia, a słabsze, no to już byłby problem. Wykonanie, jak najbardziej wszystko jest w porządku. Fajnie te plastiki, metale, guma, to wszystko jest porządnie wykonane, więc z tego jestem zadowolony. Z aplikacją komunikacja na tyle, na ile to jest potrzebna. Bardziej to jest kwestia tego mindsetu trochę, tak, że jeździmy, ładujemy ją elektrycznie, no i mamy taką trochę alternatywę. Nie męczymy się tak jak na rowerze, nie musimy wsiadać w autobus. Moim zdaniem chyba najbardziej się właśnie sprawdza w miastach, kiedy chcemy sobie podjechać do pracy, podjechać do szkoły, łapiemy taką hulajnogę i ruszamy. I takim osobom właśnie ją polecam, więc ogółem jest ok, jest w porządku, nie bez bat, ale o wszystkich wydaje mi się, że powiedziałem, a w każdym razie o wszystkich tych, których wiem, a ja w takim razie ruszam dalej
i do zobaczenia w kolejnym filmie.